Posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą zablokować podpisanie umowy z blokiem Mercosur. Lider Alternatywy dla Niemiec uważa Polskę za potencjalne zagrożenie dla swojego kraju. 2 ukraińskich ministrów zrezygnowało w związku z głośnym skandalem korupcyjnym. Francuski parlament przegłosował zawieszenie reformy emerytalnej prezydenta Emmanuela Macrona. Stany Zjednoczone mogą odmawiać wiz obcokrajowcom z powodu stanu zdrowia lub posiadanego majątku. W Belgii zarejestrowano partię Trump. Czwartek, 13 listopada to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą zablokować podpisanie umowy handlowej między Unią Europejską i południowoamerykańskim blokiem Mercosur. Domagają się oni zbadania porozumienia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Blisko 100 europarlamentarzystów podpisało się pod wnioskiem o przegłosowanie rezolucji w tej sprawie. Na jej mocy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musiałby zbadać, czy umowa z Mercosur jest zgodna z obowiązującymi obecnie traktatami o Unii Europejskiej. Przyjęcie rezolucji podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, której rozpoczęcie zaplanowano na 24 listopada, zdaniem portalu Politico mogłoby uniemożliwić zawarcie porozumienia. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia miała je podpisać przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która w drugiej połowie grudnia planuje podróż do Brazylii. Postępowania prowadzone przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości zazwyczaj trwają dłuższy czas. Parlament Europejski będzie mógł zagłosować za podpisaniem umowy dopiero po zbadaniu jej zgodności z unijnymi regulacjami. Europosłowie chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, liberalnego Renew Europe, Zielonych oraz Lewicy uważają, że należy przeanalizować zawarty w porozumieniu tzw. mechanizm rebalansujący. Przewiduje on, iż każda ze stron umowy może dochodzić odszkodowań w formie ceł albo kontyngentów, gdy uzna działania drugiej strony za niweczące lub ograniczające korzyści wynikające z obustronnej współpracy. Poza tym Europejski Trybunał Sprawiedliwości miałby orzec, czy zgodny z traktatami europejskimi jest sam podział porozumienia na części dotyczące handlu i partnerstwa. Został on wprowadzony do umowy, aby nie musiała ona być ratyfikowana przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej. Lider Alternatywy dla Niemiec Timo Chrupalla uważa Polskę za potencjalne zagrożenie dla swojego kraju. Skrytykował on decyzję polskiego sądu o odmowie ekstradycji Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Polityk AfD wystąpił w niemieckiej telewizji publicznej ZDF. W trakcie wywiadu powiedział, że w tej chwili Rosja nie stanowi zagrożenia dla jego państwa. Potencjalnie wrogi może być jednak każdy kraj. W tym kontekście Chrupalla wskazał na Polskę. W jego opinii może ona stać się rywalem Niemiec, o czym świadczy niedawna decyzja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd okręgowy w Warszawie w połowie października odmówił ekstradycji do Niemiec obywatela Ukrainy, który zdaniem niemieckich śledczych przed 3 laty brał udział w operacji wysadzenia gazociągu Nord Stream. W jednym z popularnych talk show współprzewodniczący Alternatywy dla Niemiec zaprzeczał oskarżeniom o współpracy jego partii z Rosją oraz o wykradanie na jej rzecz poufnych informacji. Chrupalla uważa, że konkurenci polityczni kierowanej przez niego partii stawiają cały czas tego rodzaju zarzuty, ale w żaden sposób nie są w stanie ich udowodnić. W opinii polityka każdą dyktaturę należy krytykować, podobnie jak sam atak Rosji na Ukrainę. Lider AfD twierdzi zarazem, że w zachodnich demokracjach również dochodzi do prześladowań opozycyjnych ugrupowań. On sam miał być ofiarą agresji ze strony swoich przeciwników, lecz sprawa do dzisiaj nie została do końca wyjaśniona. Ukraińscy ministrowie energetyki i sprawiedliwości zrezygnowali z funkcji w związku z głośnym skandalem korupcyjnym. Zostali oni wezwani do ustąpienia przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zdaniem ukraińskiej głowy państwa szefowie wspomnianych resortów nie mogli dalej pozostawać na swoich stanowiskach. Zełenski uważa, że powinni oni odpowiedzieć na pojawiające się wobec nich oskarżenia, dlatego jest to kwestia zaufania do polityków. Wezwał on Radę Najwyższą Ukrainy do poparcia wniosków o ich odwołanie. Minister Sprawiedliwości Ukrainy Herman Hałuszenko i minister energetyki Switłana Chryszczuk początkowo mieli być jedynie zawieszeni na czas postępowania. Później premier Julia Swirydenko poinformowała o ich zdymisjonowaniu z pełnionych funkcji. Ponadto szefowa rządu zapowiedziała wprowadzenie sankcji wobec Oleksandra Cukermana i Timura Mindycza. Obaj przedsiębiorcy są poszukiwani przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, a według doniesień mediów mają przebywać już poza granicami kraju.
Mindycz przez wiele lat był jednym z najbliższych partnerów biznesowych Zełenskiego. Wraz z grupą innych osób jest on oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała ona uzyskiwać dochody z łapówek wręczanych przy okazji przetargów ogłaszanych przez państwowe spółki działające w sektorze energetycznym. W środę Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nowe nagrania będące dowodem na istnienie całego procederu. Z dotychczas opublikowanych materiałów wynika, że Mindycz miał wpływać w tej sprawie na Chałuszenkę, który przed objęciem stanowiska ministra sprawiedliwości był ministrem energetyki. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przegłosowało zawieszenie reformy emerytalnej będącej sztandardowym projektem prezydenta Emmanuela Macrona. Obóz prezydencki spełnił w ten sposób postulaty partii socjalistycznej. Za zawieszeniem wzbudzających duże emocje zmian w systemie emerytalnym zagłosowało 255 parlamentarzystów, a przeciwko było 146. Przegłosowanie odpowiedniego projektu było możliwe głównie dzięki wstrzymaniu się od głosu przez posłów proprezydenckiej Partii Odrodzenie. Odroczenie wejścia w życie reformy zakładającej podniesienie wieku emerytalnego było głównym postulatem partii socjalistycznej. Od jego realizacji w połowie października uzależniła ona swoje poparcie dla nowego rządu Sebastiana Lecornu. Sam szef rządu zaproponował zawieszenie reformy co najmniej do przyszłych wyborów prezydenckich, które powinny zostać przeprowadzone za około 1,5 roku. Francuski minister pracy i solidarności Jean-Pierre Farandou powiedział, że wycofanie się ze zmian będzie w przyszłym roku kosztowało budżet państwa 300 milionów euro. Za 2 lata obciążenia budżetowe wzrosną do poziomu 1,9 milionów euro. Telewizja France 24 zauważa, że ustępstwa w kwestii reformy emerytalnej zagrażają dążeniom rządu do redukcji deficytu budżetowego. Lecornu i poprzedni premier François Bayrou planowali jego zmniejszenie o blisko 30 miliardów euro. Wciąż nie jest jasny ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu. Na korzyść rządzących centrystów działa fakt, że koszty pożyczek zaciąganych przez państwo francuskie zmalały. Stany Zjednoczone mogą odmówić wiz obcokrajowcom ze względu na ich stan zdrowia lub niewystarczające zasoby finansowe. Prezydent Donald Trump zamierza zabezpieczyć swój kraj przed potencjalnymi kosztami związanymi z przyjazdem imigrantów. Nowe zarządzenie przygotowane przez administrację Białego Domu zostało rozesłane przez Departament Stanu USA do ambasad i konsulatów. Na jego mocy urzędnicy wizowi będą mogli odmówić wydania dokumentów z kilku nowych powodów. Przede wszystkim nie otrzymają ich cudzoziemcy, którzy cierpią na określone schorzenia. Amerykański nadawca publiczny NPR przypomina, że ocena stanu zdrowia od wielu lat jest jednym z elementów procedury przyznawania wiz obcokrajowcom, ale zarządzenie Trumpa rozszerza listę chorób o nowe pozycje. Dokumentów nie otrzymają teraz osoby cierpiące na otyłość, cukrzycę, nowotwory, choroby układu krążeniowego czy choroby neurologiczne. Władze USA obawiają się, że przyjęcie chorych osób ubiegających się o prawo do stałego pobytu wiązałoby się później z wydatkami na ich długoterminowe leczenie. Poza tym pracownicy amerykańskich placówek dyplomatycznych mają brać pod uwagę możliwości finansowe osób chcących otrzymać wizę. W ten sposób Stany Zjednoczone zamierzają ocenić, czy w razie problemów zdrowotnych imigrantów będzie stać na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia. W wytycznych zwrócono uwagę nie tylko na same osoby ubiegające się o wizę. Oceniany ma być również stan zdrowia członków ich rodzin, żeby nie utrudniał on obcokrajowcom podejmowania zatrudnienia. W Belgii zarejestrowano partię Trump. Ugrupowanie nawiązujące w swojej nazwie do prezydenta Stanów Zjednoczonych zostało założone przez grupę prawicowych działaczy. Trump jest skrótem od francuskojęzycznej nazwy partii Wszyscy Zjednoczeni dla Unii Ruchów Populistycznych. Jej przewodniczącym został Salvatore Nicotra, w przeszłości stojący na czele Belgijskiego Frontu Narodowego, a wśród założycieli znaleźli się m.in. politycy reprezentowanego w parlamencie Belgii interesu flamandzkiego. Cytowany przez telewizję Euronews przewodniczący ugrupowania Trump podkreśla, że w porównaniu do flamandzkich separatystów opowiada się za istnieniem zjednoczonego państwa belgijskiego. Program partii ma łączyć w sobie hasła prawicowe, populistyczne oraz socjalne. Zamierza ona kontynuować tradycję ruchu u siebie, który w ubiegłym roku otrzymał prawie 3% głosów w wyborach do parlamentu Walonii. Inauguracyjny zjazd Trumpa odbędzie się 30 listopada. Celem jego założycieli jest wystawienie list wyborczych w kolejnych wyborach federalnych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nicotra nie wyklucza też startu w niektórych gminach podczas zbliżających się wyborów samorządowych. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.